Witajcie ziomy na następnej wyprawie. Ekipa Ucha zabierze was na Pragę. Ale uwaga, nie Pragę czeską, tylko prawilną, warszawską, ulicę Brzeską. Prawa strona Wisły, stolica Polski. Bermudzki trójkąt i o nim złe pogłoski. Tutaj źle wróżył, nawet Kaszpirowski. Kończmy rymowany wstęp, bo kończą się spółgłoski. Słynna warszawska Praga, uważana od wielu lat za najniebezpieczniejszą dzielnicę w Polsce. To tutaj, wchodząc w ciemne bramy i obskurne kamienice, podobno w pozytywnej wersji wydarzeń możesz stracić portfel i telefon, który następnie znajdziesz na pobliskim bazarze. Ale jak jest naprawdę? Pierwsze wzmianki o Pradze przypadają na rok 1432, kiedy to na tym terenie powstała pierwsza osada. Podczas zaborów i wojen Praga była wielokrotnie niszczona i palona, ale co ciekawe, podczas II wojny światowej nie uległa tak wielkim zniszczeniom jak lewa strona Wisły. Dlatego do dziś dnia na Pradze możemy spotkać piękne przedwojenne zabudowania. Pomimo to, że w powojennych latach powstało tutaj wiele zakładów i stadion dziesięciolecia, to przez kolejne lata Pragę zaniedbano. Brak inwestycji w mieszkania i infrastrukturę oraz pogłębiające się bezrobocie i bezradność doprowadziło do podniesienia się poziomu przestępczości. Przynajmniej w teorii i to jakiś czas temu, bo obecnie na Pradze powstają nowe inwestycje. Doprowadzono tutaj drugą linię metra i budowane są nowe osiedla. Pomimo wszystko przez znaczną część społeczeństwa Praga dalej kojarzy się źle. Na dzisiejszej wyprawie nie będziemy sami, ponieważ towarzyszyć nam będzie Jarek, praski przewodnik. Pokażemy wam, jak naprawdę obecnie wygląda Praga. Porozmawiamy z mieszkańcami, odwiedzimy owiane złą sławą kamienice na ulicy Brzeskiej i dowiemy się, czy naprawdę Praga zasługuje dalej na miano najbardziej niebezpiecznej dzielnicy Warszawy. Czekamy na naszego przewodnika i zaczęliśmy drugie śniadanie razem z dietą od brokuła, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jesteśmy w trakcie naszego dwumiesięcznego challenge'u. Więc dostajemy takie oto porcje, teraz wzięliśmy jako, że na zewnątrz to taką suchą strawę, żeby jak najszybciej zaspokoić głód. Catering diety od brokuła dowożą nam codziennie to jedzenie, dowożą na terenie całej Polski i poszerzają ciągle tą mapę, a co najlepsze, można przed tym jeszcze się skonsultować bezpłatnie z dietetykiem i ułoży wam taką dietę, więc naprawdę fajna opcja. Teraz jesteśmy na eksploracji i mam jedzenie w płynie, jest smacznie, jest wygodnie. No i trzymajcie kciuki, kto schudnie najwięcej, dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie o tym, że to wy wymyślicie karę dla osoby, która najmniej schudnie przez 2 miesiące. Zaraz przyjdzie Jarek, nasz dzisiejszy przewodnik, i zaczynamy przygodę z warszawską Pragą. Jarek spacerolog, przewodnik z praskiej ferajny, który właśnie tutaj nadjeżdża. Cześć Jarku! Cześć! Cześć! Cześć, miło was widzieć, piąteczka. Jadziem z koksem. Znajdujemy się w miejscu, które kojarzą nawet ci ludzie z lewego brzegu. No i gdzie my jesteśmy tak naprawdę? Formalnie to się nazywa Plac Wileński, ale nikt tak nie mówi. Oczywiście warszawiacy kojarzą cerkiew, bo nawet z lewego brzegu jest widoczna. Do tej pory mówi się o tym miejscu koło 4 śpiących. Pomnik Braterstwa Broni, tak to on się formalnie nazywał. No właśnie, jeszcze pamiętam za czasów, jak mój tata rozmawiał z moją mamą. Jak byłem mały, to zawsze było około 4 śpiących, jedziemy tam na Pragę i to dla nich był taki punkt, ewentualnie przy Miśkach, no ale to już zupełnie co innego. Przy Miśkach, bo niedaleko jest zoo. Dzisiaj przemierzymy dużo ulic, pokażemy też wam ulicę Brzeską, która jest uznawana za jedną z najniebezpieczniejszych. W tym momencie udajemy się w stronę ulicy Targowej. A konkretnie to nawet idziemy Targową w stronę ulicy Ząbkowskiej i słynnego Bazaru Różyckiego oraz jednego z tak zwanych niebezpiecznych praskich trójkątów bermudzkich, stworzonego z ulic Brzeskiej, Ząbkowskiej i Targowej. Opowiadało się, że Ząbkowska to nazwa ostrzegawcza, bo można na niej stracić zęby. Mój znajomy, jako młody student, przyszedł tutaj i wdał się w tym barze w jakąś dyskusję z kimś. No i rzeczywiście, dostał po zębach i jeden mu wypadł. No bywa i tak, ale słuchajcie, bo tutaj Jarek fajnie o ząbkach nawinął. Ząbki dochodzimy do Bazaru Różyckiego. Ale na bazarze, co jest najważniejsze, ludzie. I za chwilę porozmawiamy z pracownikami sklepu mięsnego, który jest tutaj chyba od zawsze, odkąd pamiętam. Chodźcie. Jak pani wspomina o No, Różycki był super, to była... Ekskluzywna. Tak, ekskluzywny Teraz bazar. Bo jak to było? Jak stadion się pojawił, to Różycki zaczął upadać. Zaczął padać, tak. Generalnie tak było. Przez flaki gorące. A to takie dzisiaj jeszcze jest tam Tak, ale to pani Hania z Różyca, tak, sprzedaje jeszcze tam w budce, no ale to wiadomo, to już nie jest to. Kiedyś to tam wyjmowała z torby, tak? Praga jest niby najniebezpieczniejszą dzielnicą Warszawy. Nie, zmieniły się te czasy. Teraz są domy ekskluzywne, te normalne, takie mamochody. No wiadomo, jak w każdej dzielnicy, tak? Jest jakaś tam szumowina aspołeczna, że tak nazwę.
ale generalnie no nie. Czyli tu się już na Różycy tak nie dzieje? Nie, jest bezpiecznie dosyć. Właśnie, to jak wejdziemy na Brzeską, to wrócimy z kamerami, czy bez? Brzeska jest specyficznym miejscem, tam trzeba uważać, że tak powiem, dalej. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, wszystkiego dobrego życzymy. Odwiedzajcie sklep, rozmawiajcie z ludźmi, bo warto. Idziemy na Różycki. I wchodzimy na słynny bazar Różyckiego, przez który przejdziemy na ulicę Brzeską. Mamy godzinę, słuchajcie, 8:51, także już sobota zresztą, zaczynają się dopiero otwierać bazary, ale to właśnie tutaj jeszcze parę lat temu można było kupić tak zwany teges śmeges, czyli powiedziałbym, że no jakiś tam wiecie, z beczek te sprawy, z butelek plastikowych, natomiast co jest najciekawsze, to właśnie w tym miejscu też spirytusem nielegalnym handlował dziad, czyli można powiedzieć boss wołomińskiej mafii. Właśnie sobota, myślałem, że bazar będzie wcześniej otwarty, a to 8:30, a dopiero ludzie zaczynają ogarniać śnieg. A byłeś zapleca kiedyś nie wszedł. na Różycu? No, parę razy Powiem byłem. Ci szczerze tak, bo tylko zmienię kadr, bo ja jestem z Mokotowa, to nie? I jakby ja kompletnie nie jeździłem na Pragę. Sorry, bo wiem, że Ty jesteś z Pragi, to nie? Ja jestem z Grochowa. No dobra. Ja mieszkałem zaraz przy moście Łazienkowskim, więc tak naprawdę na Saską Kępę i dalej tutaj na Grochów i Pragę miałem tak naprawdę niedaleko, bo jednym autobusem zazwyczaj. Więc zdarzało mi się tak, że tutaj jeździłem z rodzicami, jeszcze maluchem jeździłem tam przez koło Wileńskiego na przykład do Ikei i tak dalej. A no czy do w ogóle M1, tutaj, to nie? tak. Czy jak już Łukasza poznałem w wieku 16 lat, to jak tutaj właśnie śmigaliśmy sobie po tej Pradze. To nawet w naszej pierwszej książce jest zapisane. Jeden z najstarszych bazarów w Warszawie, owiany legendami Bazar Różyckiego. Pierwsze takie początki tutaj, druga połowa XIX wieku. Taki ogólny kształt, przełom XIX-XX wieku. Nazwa pochodzi od pana Różyckiego zresztą. Słuchajcie, on funkcjonował, ten bazar funkcjonował przez cały XX wiek. W 1944 przerwa, bo spłonął, funkcjonował po drugiej stronie ulicy Ząbkowskiej, ale miał taką legendę i myślę, że do tej pory funkcjonuje u wielu warszawiaków, że można tu było kupić prawie wszystko. I taka anegdotka związana z Zbigniewem Hołdysem, związana z czasami hipistowskimi, że chciał kupić dżinsy z korelekami i tak dalej, a sprzedawcy tak patrzyli na niego, że no nie do końca, tak bardziej podchodzili konserwatywnie, więc takich rzeczy tutaj kupić nie mógł, ale są owiane też te mroczne legendy, o których opowie Konrad. Henryk Niewiadomski, który nieopodal mieszkał, chciał przejąć ten bazar. Mianowicie obok wynajął salę w teatrze Ateneum i zaczął sprowadzać autobusami ludzi z całej Polski, aby przegłosowali to, że on może być właścicielem tego miejsca. Następnie swoją ochronę postawił przy samym wejściu, aby kupcy, którzy tutaj wyszli dzień wcześniej, nie mogli wejść. Jako że jesteśmy na Pradze, no to młodsi znali parę innych wejść. Nie tylko te główne, ale również poboczne, gdzieś z boku. Powiedzieli, słuchajcie, możecie przeskoczyć przez bramę, możecie przejść tędy i wejść tyłami bazaru i zaskoczyć ochroniarzy Niewiadomskiego. No i tak się stało. Weszli tyłem, weszli na teren bazaru, można powiedzieć, nie doszło do żadnych przepychanek, bo w tym momencie sam Henryk Niewiadomski stwierdził, że to już jest zbyt głośne i zbyt medialne w tym momencie, gdyby jego ochrona weszła i zaczęła, można powiedzieć, walczyć z tymi kupcami, więc odpuścił. Bazar ciągle był w rękach kupców, więc można powiedzieć, taka walka na Różyckim, wygrali ją kupcy i do dziś można tutaj kupić parę fajnych, ciekawych rzeczy, no ale też poznać ten ciekawy półświatek. Pamięta Pani, jak dziad zajął bazar, czy nie? Proszę pana, byłam tutaj, walczyłam o bazar, mało tego, nogę sobie mało z tej tętnicy nie przecięłam. Proszę pana, wszystko tutaj pamiętam, działałam, walczyłam z bo to było na początku lat 90. Nie, połowie lat 90., pod koniec. Jak dziad chciał przyjąć bazar z mafią. Wiesz, zadam pani właśnie takie pytanie, bo przed chwilą usłyszeliśmy tą całą historię, ale czy to rzeczywiście tak było, że pewnego dnia tutaj stali ochroniarze, nie można było wejść i wy jakoś z drugiej strony przechodziliście? Nie, to proszę pana, właśnie było tak, że zamknęli bramy, weszła grupa dziada, weszli właśnie tacy panowie dobrze zbudowani, nie wiem z czym, coś tam na pewno mieli jakieś giwery pod kapotkami, no i myśleli, że nas wszystkich spędzą w kozi róg, ale wie pan, nas było kupców około 600, a ich było na przykład 30, więc też nie mieli szans. My żeśmy na ostro walczyli, każda z nas brała co miała, najbardziej zawsze na pierwszy ogień szły kobiety, bo mimo wszystko troszeczkę się obawiali ruszyć kobiety. Z tym, że wiecie panowie, bazar jako bazar istnieje, ponieważ są ludzie, są stali kupcy, którzy mają sentyment do bazarów i uwielbiają kupować w większości na bazarze. A z kolei młody klient, który chodzi tylko do galerii, ewentualnie od pandemii wszyscy zamawiają przez internet, większość zamawia przez internet. Jest to dla nas taka troszeczkę przegrana sytuacja. Ale mówię, są ludzie, którzy przychodzą i spontanicznie lubią na bazarze kupować, lubią przyjść pogadać, zwierzyć się z problemów, poopowiadać o różnych perypetiach rodzinnych. My jesteśmy też, można być, takimi spowiednikami tych klientek. Trochę barman, prawda? Tak. Ale kocham bazar, kocham Pragę.
Jestem z Pragi, całe życie z dziada, pradziada pochodzę ze Smolowizny. Ostatnie pytanie. Tak. Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Bezpiecznie. Bezpiecznie. Znaczy ja akurat należę do osób, która się niczego nie boi, może to No tak właśnie powiem. na taką pani wygląda. Tak, tak, zresztą tu koleżanki wiedzą. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękujemy. Nie biorę się za robotę, bo tu żeście, no i kto to za wbijajcie. mnie będzie robił? Dziewczyny, przyjeżdżajcie. Mam i staniki po 150 zł, filmowe, porządne, polskie, także zapraszam. To będzie na YouTubie? Na YouTubie, Urbex Kiedy to History będzie? kanał. Będziemy szukać, Myślę, że no. koło miesiąca. Aha, no będziemy szukać, mamy Urbex YouTube'a. History. My jesteśmy operatywne, my jesteśmy starsze panie, nie wiem czy wy wiecie, ja mam prawie 70 lat, A kochani. nie wygląda. Kompletnie. O, proszę pana, jak mi miło. Myślałem, że z 16. O, do setki, o, super. To trzeba wpisać na Super, YouTube. dobrze, znajdziemy, dobrze. Uwielbiam takie sytuacje, bo to właśnie ludzie, którzy mieszkają... Ile? 46 lat mąż, a pani 32 lata chyba No praktycznie handlu połowę życia, bo na pani ma bazarze. ponad 70 lat, więc połowę życia na tym Różyckim i ona to wszystko przeżyła, o czym przedtem mówiliśmy tak, można powiedzieć, na sucho, więc Tak. super sprawa. Ale Mistrzostwo Świata, uwielbiam właśnie takie sytuacje. Od A do Z. Wiesz, spokojnie. Anegdota bez sensu. Znaczy nie wiem, czy interesująca, czy nie. Mój pierwszy garniak kupiłem na bazarze Różyckiego, na studniówkę właśnie. Nie pamiętam, w której budzie, ale gdzieś tu na bazarze. Serio? Naprawdę. To też ciekawe, bo mamy słynne flaki, tak? A tutaj mamy też pyzy. 55 lat tradycji. Pani Hani, to chyba jest pani Hania na zdjęciu. 1965. I a propos bazaru, patrząc na te lustro, kto nie przymierzał dżinsów na kartonie w zimę, ten nie zna życia. Jarek nam powiedział istotną rzecz, żeby też uważać, kogo filmujemy, bo szczególnie przy wejściach zdarzało się tak, znaczy teraz jest chyba jeszcze za wcześnie, ale w późniejszych godzinach, wiecie, można dalej kupić. A, tu nie ma przejścia. Prawo jazdy, dokumenty, takie rzeczy, co nie? Więc trzeba uważać po prostu. To nie jest też tak, że tu jest tylko nielegalne rzeczy. To jest normalny bazar, na którym można kupić ubrania, rzeczy do chrztu, jedzenie. I na studniówkę na przykład ja swój garnitur pierwszy kupowałem tutaj na bazarze Różyckiego. Tylko nie pamiętam w którym pawilonie, ale gdzieś tu na tych rejonach. Wychodzimy na ulicę Brzeską, gdzie jeszcze 20-30 lat temu, nie będąc z tej ulicy, nie mielibyśmy po co tutaj wjeżdżać. To się zmienia, ale jak słyszeliście sami, na bazarze mówili, że lepiej czasem jeszcze uważaj, bo tutaj ktoś handluje narkotykami, tutaj coś. Oczywiście to nie jest jakoś skrajnie niebezpiecznie, ale zobaczmy jak jest naprawdę. Ale ta Brzeska ma klimat, co? Pamiętam jak jeszcze małolatem byłem, jak słyszałem te opowieści. Naprawdę, że jeszcze w latach 90. jak z tej ulicy nie byłeś, to nie miałeś po co tu przyjeżdżać, nie? Przecież sama pani ta z bazaru powiedziała, że jeszcze parę miesięcy temu tutaj robili regularne obławy policyjne, że wyłapywali ludzi z bram, którzy handlowali zielonym czymś, bo potem nam wytnie YouTube to. Więc albo Łukasz zapikaj to, bo takie czasy Wydaje mamy. mi się bardziej mąką i Tak. tego typu rzeczami. No i w tym momencie może i mąką właśnie handlowali, no i jakby te naloty już się skończyły, no ale wiadomo, no ta ulica za parę lat to będzie trochę, tak mi się wydaje, jak Ząbkowska, wiesz? Krawiec męski, to jest przedwojenny szyld. Niektórzy mówią, że do filmu namalowany. Przedwojenny? Tak, przedwojenny. Było jakoś tak przemalowywane, później odnawiane, to nie? Właśnie nie, to jest cały czas widać na zdjęciach z lat 50., z lat 40., cały czas ten napis jest. Tam po prostu filmowanie kogokolwiek w ogóle, jak oni widzą kamerę, to jest tak, że tam może być nieprzyjemnie, jak się Czyli uważać, nie kręcić tak, ludzi, tak, nie? tak, ludzi przede wszystkim. Tylko to znaczy w ogóle tam jest niechętnie, większość to pustostany, bo jak ludzie tutaj dostają propozycje mieszkania, jak patrzą na to wszystko, to w ogóle wychodzą natychmiast. Praga to jest Warszawa, która przetrwała wojnę, to tak można powiedzieć, nie? I serce boli, że to wszystko się niszczeje, że to wszystko się rozpada. Tutaj tak naprawdę to nie są jakieś bardzo wartościowe kamienice. Ich wartością jest to, że tworzą pewną całość i dlatego tu jest tak zwany wpis do rejestru zabytków obszarowych. O, tu jest otwarta brawa, 14. No właśnie... Mówił, żeby nie wchodzić pod 13, tak? 13, nie, to albo pod 9 chyba. No ale tutaj tak wejdziemy, to zobaczymy. Jesteśmy w sobotę rano, więc miejmy nadzieję, że wszyscy, którzy mogliby nam zrobić krzywdę, śpią, albo może jest, nikogo nie ma kto. No zobacz, trampolina na środku. To są te właśnie takie studnie, co nie? A zobacz, tutaj w ogóle masz jakiś budynek. To szkoła jest chyba jakaś albo coś. Masz odrodzone? No nie, to nie jest właśnie takie w kształcie studni. No nie, zobacz, wlot gazu. Te siatki takie są zabezpieczające, Ale nie? jeszcze te drzwiczki, zobacz, takie, nie wiem, czy to nie przypadkiem do piwnicy, gdzie kiedyś tam się węgiel na przykład wrzucało, ale mogę się myć. Może tak być, to nie? No te wejścia do klatek są takie dużo masywniejsze i dużo większe. Powiem wam tak, a propos samego bezpieczeństwa, bo i byliśmy w Łodzi, tak, na Bałutach, i byliśmy Lipinach. na Lipinach.
na Śląsku. Natomiast powiem wam, że mimo to, że wszystkie te dzielnice są niby niebezpieczne, to jakoś do Pragi czuję największy respekt, może dlatego, że ona przez te wiele lat obrosła tyloma legendami, a my jesteśmy właśnie z Warszawy, więc zupełnie inaczej to odczuwamy, tym bardziej o ulicy Brzeskiej. Co tam masz? Może zejście do piwnicy, tylko mam takie dosyć słabe światło. Wiesz co, ja mam noktowizję. No to dawaj. Może nie będzie tu żadnego trupa, co? Co to był za dźwięk? Samochód przejechał. Zobacz, że to po czym idziesz jest drewniane przede wszystkim. No ale w ogóle tu, gdzie jesteśmy, stary, to jest taka typowa jeszcze piwnica, jak to wyglądało przed wojną, co nie? Tak, jesteśmy w budynku, który jest opuszczony, więc miejmy nadzieję, choć tam nie było widać, że jest podłączenie pod wodę, więc stąd ktoś czerpie wodę. Ty, gramofon. No, gramofon tam leżał, tak. Tutaj ludzie sobie robią toaletę. No ale przedwojenną piwnicę mamy zaliczoną. Pechowa 13, tak? Jarek, odważnie. Odważnie. Idąc w kierunku Brzeskiej przypomniała mi się jedna rzecz. Paręnaście lat temu już nawet, zaraz będzie kilkadziesiąt, strasznie szybko czas leci, po Pradze grasował tak zwany gang Pinokia. I nie chodziło o to, że oni kłamali, po prostu to były małolaty, to były dzieci, tak można nazwać, 11, 12, 13 lat, wiecie, kombinowali, kradli, jakieś tego typu rzeczy. Nie wiem, jak skończyła się ich historia, ale pamiętam, że to chyba interwencja zrobiła. Sam za to dostałeś 12 lat. Tak. Interwencja chyba kiedyś zrobiła o tym materiał i jeżeli dobrze pamiętam, to te chłopaki były bardzo dojrzałe jak na swój wiek, że dojrzale mówili o wódzie, o tym, co się działo kiedyś tutaj na Pradze, ale wiadomo, no, musieli szybciej dojrzeć i radzili sobie jak se radzili, nie oceniam. Po prostu gulnijcie, gang Pinokia, stara Praga. I zobaczcie ten kontrast. Wychodzimy z miejsc, gdzie tutaj macie zabite okna i nagle po drugiej stronie mamy nowy blok, żabkę i normalnie nowe, toczące się życie. Jeżeli chodzi o kapliczki, to one nie tylko występowały na Pradze, bo tak naprawdę możemy je również zobaczyć i nie wiem, chociażby na warszawskim Śródmieściu. Natomiast po co one powstawały? No generalnie była taki zabobon, że w momencie, kiedy mamy kapliczkę, to u nas będzie bezpiecznie, szczególnie podczas II wojny światowej, kiedy to właśnie Władysława Frączak miała objawienia maryjne i powiedziała, że tam, gdzie będzie stać kapliczka, to te budynki nie zostaną zbombardowane przez Niemców. No i zobaczcie, stoimy właśnie na podwórku przedwojennej kamienicy. To w ogóle teraz też taka śmieszna sytuacja, oni sobie tam nagrywają przy kapliczce, ale przechodził jeden typ, zobaczył, że wchodzimy tutaj w te bloki, wszedł za nami, poszedł do końca, wyszedł, zobaczył, co robimy, krzyknął, nie kłam, chłopie, nie kłam, po prostu krzyknął, żeby krzyknąć i poszedł sobie dalej, więc mimo wszystko tutaj widać, że jesteśmy obserwowani. Ja wyszedłem potem za nim zobaczyć, czy gdzieś nie stoi, czy coś takiego się nie dzieje, poszedł w prawo tam dalej i teraz Jarek właśnie powiedział, że najprawdopodobniej poszedł po prostu ostrzec ludzi. Że chodzą z kamerami, tak? Nie, tutaj są zdjęcia ostrzegające tam, że jak wycieczka i tak dalej, to tam odpowiednia liczba gwizdnięć jest i tak dalej. Więc tu system ostrzegania jest dopracowany. A teraz, jeżeli uruchomicie sobie na chwileczkę film Nie pytaj o Polskę, teledysk Republiki, jeszcze z okresu komuny, jeszcze kiedy była cenzura, to ten teledysk był kręcony tutaj. Poznacie tę kapliczkę, poznacie nawet to drzewo. Z tamtej bramy wychodził Ciechowski, tam był jeszcze napis Magiel przy tej bramie. Tu stali emeryci z Brzeskiej, którzy zostali jako statyści wynajęci i śpiewali chórem Nie pytaj o Polskę. Rewelacyjny teledysk przemycono na przykład papieża w ten sposób, że pokazano dziennik telewizyjny, w którym wyświetlano fragment papieskiej pielgrzymki i też protestów, które były w 1988 roku, strajków w stoczniach. Nie dało się pokazać bezpośrednio, ale dało się pokazać obraz dziennika telewizyjnego, a tego cenzura już nie mogła zabronić pokazania w teledysku artystycznym. To są takie bekowe Tak, można powiedzieć upiększenie tego wszystkiego, jakie to jest, no, tej brzydoty. A tutaj zobacz, jakiś skład ktoś miał na pewno. Ostatni pojemnik zobaczycie. O, no. Słuchajcie, jeszcze drób tutaj chodzi. Normalnie kół tutaj tam. Ale ciągle chodzi? No co, zobacz, że no rzeczywiście, gołębnik.
W ogóle widać, że połowa tych ścian, tych murów to już Po starych kamienicach, nie? Tak, po starych. Raczej no widać, że to, no tak, tutaj był jakiś stary budynek, kamienica czy coś takiego, tam starali się to odnowić, żeby było jakby podzielone to podwórko. Tam pobite, zobacz, jeszcze widać niby są anteny Polsatu, ale widać, że już nikt nie mieszka. No, ale tutaj zobaczcie, jest jeszcze trochę bardzo mało znanego street artu. To zrobił kilkanaście lat temu taki kolektyw artystyczny Mass Mix się nazywa, ale przez 2S w odróżnieniu od tego, czym smarujemy chleb. Natomiast tutaj ostatni gołębnik przy Brzeskiej i jeszcze do niedawna tutaj można było zobaczyć drób normalne, kury, które tutaj chodziły, no ale to chyba już nie ta pora. I w tym momencie, podczas filmowania w jednej z brzeskich bram, podszedł do mnie młody facet i zadał pytanie, a co tutaj kręcimy za film? Po mojej odpowiedzi, że chcemy obalić mit, że Praga jest niebezpieczna, gadka zeszła na spokojne, właściwe tory. Wytłumaczył, że kiedyś tutaj mieszkał, a teraz cała kamienica jest opuszczona i prawdopodobnie ma innego właściciela, który możliwe, że za jakiś czas ją wyremontuje i sprzeda mieszkania za pokaźną sumę. Kiedy zapytałem go o bezpieczeństwo na Pradze, stwierdził, że to mity i zabobony, a tak naprawdę to jest spokojnie. No i przedstawiłem wam taką bardzo ocenzurowaną i okrojoną wersję rozmowy. Ja bym poszedł na Brzeską i złapał kogoś, z kim bym pogadał, mieszkańca Brzeskiej, jak tutaj się mieszka, no ile oczywiście nam telefonu nie ukradnie. Przed chwilą przyszedł do mnie taki mieszkaniec z Brzeskiej. Tak? Tak? Dokładnie taka osoba, o której myślicie. Wychodzimy powoli z ulicy Brzeskiej, no jeszcze nam tam zostało z 200 metrów i idziemy na ulicę Kijowską. Rozstajemy się z Konradem, on poszedł pod samochód, ponieważ będziemy jechać na Szmulki, a żeby przyspieszyć, bo to jest kawałek dalej, no to będzie nam potrzebny środek komunikacji. Ale jeszcze po drodze zatrzymujemy się na szybki wywiad w Galerii Sztuki i Pracowni Renowacji Mebli Stara Praga, aby zapytać, jak prowadzi się interes na ulicy Brzeskiej. Ja naprawdę pracuję już prawie 30 lat i niebezpiecznie to faktycznie było kiedyś. W tej chwili jest względnie spokojnie. Oczywiście dzieją się tutaj różne rzeczy, natomiast my jako pracownia, tyle lat tutaj istniejąca, nie mamy absolutnie żadnego problemu tutaj z funkcjonowaniem przy tej słynnej ulicy. Nie chcę rzucać tezy, ale czy jest coś takiego jak praski duch, że rozmawiając się z ludźmi mieszkającymi na Pradze, czy można odczuć, że taki specyficzny klimat? Jest coś takiego? Jest, cały czas jest. Oczywiście on był dużo bardziej taki wyczuwalny i zauważalny w latach 80., 90., kiedy ja właśnie zaczynałam pracę przy Ząbkowskiej, tak najbardziej to można było tak zidentyfikować dużo łatwiej. W tej chwili, no wiadomo, jest dużo tutaj osób, które kupiły mieszkania, przeprowadziły się właśnie na tą artystyczną część Warszawy. Są pobudowane jakieś nowe czynszówki i jest na szczęście parę kamienic, które przeszły rewitalizację, renowację i też mają nowych mieszkańców, więc wiadomo, że tutaj już ta ludność się pomieszała, natomiast takich sąsiadów z krwi i kości Prażan my jak najbardziej tutaj cały czas mamy. Bardzo długi budynek, prawda? Słuchajcie, potocznie nazywany jamnikiem, ale jest bardzo ciekawa historia związana z powstaniem tego budynku. Cofnijmy się do lat 70., kiedy powstawał. On ma 508 metrów długości, ale ma jedno konkretne zadanie. Po mojej lewej stronie znajduje się dworzec wschodni, który powstał po latach 60. jako jeden z pierwszych dworców na świecie według nowoczesnych norm. Ten dworzec był taką wizytówką dla zagranicznych delegacji. Ale zagraniczne delegacje, wychodząc z dworca, widziały tutaj rozsypujące się kamienice, na które władze nie chciały pozwolić, nie chciały ich pokazywać. Więc na co wpadły? Zrobiły taki ogromny parawan, budynek o długości 508 metrów, zasłaniający stare kamienice. Ktoś pomyślał, zrobił w tamtych czasach 120 parkingów podziemnych, ale dworzec dworcem, jamnik jamnikiem, udajemy się na Szmulki. I teraz uwaga, bo mamy ponad 20 minut filmu, a tak naprawdę przeszliśmy zaledwie kilka ulic. Już tłumaczę wam, o co chodzi. Zwyczajowo mówi się, że Praga to wszystko po prawej stronie Wisły, chociaż jest to bardzo dyskusyjna sprawa, no i bardzo mylna, szczególnie dla starszych mieszkańców. Generalnie obecny podział jest następujący: Wesoła, Wawer, Rembertów, Targówek, Białołęka, no i Praga Południe oraz Północ. A co najlepsze, że każda z nich dzieli się jeszcze na osiedla. Dlatego niemożliwe jest, aby w jednym odcinku powiedzieć o wszystkich tych miejscach, więc skupiliśmy się generalnie na tej najsłynniejszej Pradze, Północ. No z pewnymi wyjątkami. A teraz udajemy się na Szmulowiznę. Tak gadamy, idziemy właśnie w kierunku konesera, tak zaczął się temat, że koneser muzeum artystyczne, ale jak Praga przeskoczyła na to, że zaczyna się w tę artystyczną stronę zmieniać?
No, Praga zawsze była dzielnicą z jednej strony przemysłową, z drugiej strony handlową, no i oczywiście ludzie też tutaj mieszkali. Natomiast po 1989 roku ten PRL-owski przemysł po prostu upadł. No, oczywiście powodów było dużo różnych, ale on nie był konkurencyjny w stosunku do zachodnich firm, a poza tym zachodnie firmy wykupowały tu fabryki i likwidowały. No, ale to inny temat. No ale po prostu tego przemysłu nie ma, ale pozostały budynki. Nagle pojawiły się duże, puste przestrzenie, które wynajmowano po prostu artystom. I od lat 90. zaczęły się pojawiać kolejne fale artystów, którzy przychodzili tutaj, dlatego że to było taniej. Tu mieli tanią pracownię. Brzeska, gdzie 20 lat temu się słyszało o tym, że jedziesz na Brzeską, to nie wyjdziesz z niej. A my mówimy teraz o pracowniach artystycznych, nie? Oczywiście. To jest... Tak samo na Stalowej. W tej chwili na Stalowej jest więcej galerii niż na krakowskim Przedmieściu. Gdzie też 20 lat temu się słyszało, że Stalowo nie wchodź, bo nie wyjdziesz. Tak, bardzo duża zmiana. Tam był kolejny trójkąt bermudzki. Dokładnie. Jedno z takich miejsc na mapie zwiedzania Pragi, słuchajcie, Koneser. Oczywiście jest teraz nowoczesny, zachęcamy do zwiedzania wiele obiektów usługowych, ale jaka była jego historia? Słuchajcie, przenieśmy się do czasów zaborów, kiedy to Rosjanie pozmieniali trochę zasady gry, wprowadzili monopol w I wojnie światowej. Teren został przejęty przez Polaków, my nim zarządzaliśmy. Tutaj była, można to powiedzieć, fabryka. Spirytus był zwożony ze wsi, bo nie można było go produkować w miastach, aż do upadku właśnie tej przemysłowej części dzielnicy. Teraz można powiedzieć, że właśnie znowu przechodzimy na tą artystyczną część, także Koneser też zachęcamy do odwiedzania. Za moimi plecami znajduje się jedyny CPN w Polsce, ale czemu CPN? Ponieważ no potem przejął to Orlen, wiadomo, ale żeby nie stracić swojego znaku markowego, stwierdzili, że przemalują tę stację na CPN i dzięki temu mogą zachować pewną ciągłość tych 10 lat. W Ząbkach możecie na przykład spotkać też jedyną w Polsce stację Petrochemii Płock właśnie z tego samego powodu, a to tak sentymentalnie dla tych naszych starszych widzów, którzy właśnie tankowali na takich stacjach CPN-u. Znajdujemy się na Szmulowiźnie. No i tutaj parę ciekawostek. Chociażby jedna, to za mną znajduje się drewniany budynek z 1904 roku, ale druga, i o której chyba lepiej, żeby powiedział Jarek o niej, ponieważ no powie to dużo dokładniej, jest historia samej nazwy. Czemu znajdujemy się na Szmulowiźnie? Czemu to się nazywa to miejsce Szmulowizną? Otóż to były tereny, które należały do Targówka do 1890 roku, ale w końcu XVIII wieku założył tutaj swój folwark, taki Żyd, który na imię miał Szmul. Oczywiście między bajki trzeba włożyć opowieści, że to był najbogatszy Żyd w Polsce albo w Warszawie. Szmul zmarł w roku 1804. Całe potomstwo tutaj w Warszawie i w różnych miejscach różne interesy toczyło, a tereny zostały po śmierci Szmula zakupione przez jego rodzinę, bo wcześniej Żydzi nie mieli prawa posiadania po prostu gruntów. Natomiast jeszcze ciekawostka, jeśli chodzi o ten budynek. To jest budynek drewniany, ale nietypowy. To jest tak zwana paradoksalnie drewniana kamienica, bo to jest budynek co prawda drewniany, ale swoją formą architektoniczną usiłuje naśladować budynki murowane. Jedyny w Warszawie taki, który został. No i teleportowaliśmy się teraz na osiedle Nowa Praga, a co ciekawsze, to miejsce chyba jest jednym z najlepiej zachowanych praskich ulic, no jakie możemy spotkać, ponieważ to wszystkie zabudowy, jakie tutaj są, pochodzą one z XIX wieku, z lat 60., więc naprawdę możecie zobaczyć to tak, jak wyglądało w minionej epoce. A cześć. Dobra. I są takie bardzo krótkie stopnie, pół stopnie bym powiedział. To jest klatka schodowa paradna, tak zwana, no bo każde takie eleganckie mieszkanie to miało ze 100-150 metrów i musiało koniecznie mieć dwie klatki schodowe. Jedną klatkę schodową paradną właśnie dla lokatorów takich od frontu, natomiast druga to kuchenna, którędy wchodziła służba. Tutaj przed wojną znajdowała się filia Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Dzięki uprzejmości pani Doroty, która jest dziewczyną naszego dzisiejszego przewodnika, możemy pokazać wam prawdziwe takie mieszkanie z minionej epoki i co najlepsze, możecie zobaczyć, że to mieszkanie no, może zostało jakoś zaaranżowane i zmienione, ale chociażby ten parkiet czy ten piec kaflowy, który jest za mną, został taki jaki był, więc to jest naprawdę piękne. Tylko że zanim się tu przeprowadziłam, to jeszcze była tu ekipa filmowa i kręciła film. Ale już się zbliżała ekipa remontowa tutaj. Od pani. Tak. Ja miałam telefon od producentki. Pani Doroto, oni chcą pani ten parkiet wyrzucać i te piece, co pani na to?
A ja mówię, nie, no absolutnie, bo to zostaje, to musi zostać. Czy jest tutaj niebezpiecznie, czy raczej może pani wyjść wieczorem, w dzień, w weekend i raczej nic się nie dzieje? Czy ludzie, którzy mieszkają, pani sąsiedzi, to są normalni jakby ludzie, jakby pani to też powiedziała, jak to wygląda? Raczej większość to są normalni ludzie, chociaż bym tak powiedziała, że tutaj jest tak pół na pół. To znaczy nie wszyscy są normalni, tylko to jest takie charakterystyczne środowisko, że tutaj raczej każdy każdego zna, więc jeżeli wiemy, że tutaj mieszka taki sąsiad czy taka sąsiadka, to już jej nie zaczepiamy. Także w momencie, kiedy ja się tu przeprowadzałam, to zapytali tak, a skąd wy się przeprowadzacie, bo tak z całą rodziną byliśmy. No Szymulek, a nie, spoko, szacun w ogóle. Rzeczywiście nie jest to anonimowe środowisko, bo raczej się tutaj w większości znamy, albo jeśli ja nie znam, to ktoś mnie zna. Powiedzmy sobie szczerze, że w związku z tym, że chociaż jakby ta ulica, która została praktycznie tak jak w XIX wieku wybudowano ją, to tak została. Czy wolałaby pani na przykład wyprowadzić się do centrum, na Mokotów gdzieś, czy to jest Latem tak to bym się stąd nigdy nie wyprowadzała, natomiast zimą, ponieważ kamienica nie ma centralnego ogrzewania, tylko ogrzewanie elektryczne, no to wolałabym się wyprowadzić z tego względu, że byłoby taniej chyba. No to na pewno teraz, jeśli chodzi o to. A piec nie ten? Nie można w tym piecu zapalić? W tym piecu nie, on jest odłączony. On został tylko jako relikt przeszłości, jako zabytek, ale pełni funkcję wyłącznie dekoracyjną. Czy jest coś takiego jak praski duch? Czy coś takiego rozmawiania z ludźmi? Myślę, że jest, bo tutaj każdy czuje się sobą. Myślę, że coś w tym jest i szanujemy się takimi, jakimi jesteśmy. Ja tu właśnie bym jeszcze dodał coś takiego, że na tej Pradze widać, że jako bardziej obserwator niż mieszkaniec, bo no tak naprawdę ja tutaj nigdy nie mieszkałem, że tutaj ludzie, którzy mieszkają, to rzeczywiście mieszkają rodziny z pokolenia na pokolenie, a na przykład już centrum Mokotów i tak dalej, no to jest zbiór ludzi z całej Polski. Jakby w takich miejscach tutaj można czuć, że ktoś, kto tutaj mieszkał, tego prababka na przykład też była warszawianką, która gdzieś tutaj właśnie... jest taka prawdziwa rdzenna Warszawa. No. Mieszkała, więc można poczuć jeszcze tą prawdziwą rdzenną Warszawę, no i ten klimacik. Ostatnie pytanie, które też zadajemy wszystkim. Tak, nie. Czy Praga jest bezpieczna? Tak. Super. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. Także wychodzimy z mieszkania pani Doroty. Jeszcze raz dziękujemy za umożliwienie nagrania i słuchajcie, za chwilę jedziemy odwieźć Jarka, ponieważ zaczyna swoją kolejną wycieczkę, a my udamy się w kolejne miejsca Pragi. Bardzo ci dziękujemy. Wiem, że masz kolejną wycieczkę i musisz lecieć. Tak, lecieć i oprowadzać, a nawet mam jeszcze dzisiaj 2 wycieczki oraz grubą imprezę. Dzisiaj według kalendarza juliańskiego jest koniec starego 2023 roku i początek nowego. A my lecimy dalej z tematem Pragi. No właśnie, to jak jest z tą Pragą? Powiem może tak, nasza perspektywa może być trochę zakrzywiona z uwagi na to, że jesteśmy warszawiakami i od dziecka słyszeliśmy legendy związane z tym miejscem. Druga sprawa, że nie można wsadzić całej prawej strony Wisły do jednego worka i nazwać ją Pragą, tak samo jak nie można powiedzieć, że jest tutaj niebezpiecznie, ale i bezpiecznie. Jednocześnie dziś skupiliśmy się tylko na tym podobno najniebezpieczniejszym kawałku Pragi, która cała jest o wiele większa. Naszym zdaniem prawda jest natomiast taka, że do dziś dnia wchodząc w konkretne bramy dalej możesz stracić portfel, jednak prawdopodobieństwo tego nie jest o wiele większe niż w innych dzielnicach Warszawy. Dużo zależy od konkretnej sytuacji i miejsca, no i tego, czy będziesz miał pecha. Natomiast Praga bardzo pozytywnie się zmieniła od czasu naszych młodzieńczych lat. Jasne, obskurne kamienice dalej stoją i straszą swoim widokiem, ale większość z nich jest już niezamieszkała i czeka na remont albo przebudowę. Cały czas powstają nowe inwestycje, a zapomniana niegdyś prawa strona Warszawy odradza się jak Feniks z popiołu. I tutaj kończy się nasza wyprawa po warszawskiej Pradze. Właściwie to wyjechaliśmy z warszawskiej Pragi, ale kończymy symbolem prawobrzeżnej strony Wisły, czyli Stadionem Narodowym. Jeżeli wam się podobają takie filmy o takiej tematyce, to pamiętajcie, że jeszcze mamy dużo niebezpiecznych dzielnic. Dajcie nam znać w komentarzu, czy rzeczywiście Praga powinna być uznawana za taką dzielnicę. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Cześć! A kto ma mój telefon?